Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Sherlock Holmes Chapter 1. Moi drodzy, mamy dwie nowe sprawy, poławianie węgorzy oraz miłość śmierci Cordona. Prośba Mycrofta. Mamy też historię naszej matki. Kolejni goście, wygląda na to, że do posiadłości zawitał kolejny gość. Słyszałem przy drzwiach jakiś hałas. Teoretycznie byłem w środku i niczego nie znalazłem, ale nie daje mi to spokoju. Bo wydaje mi się, że faktycznie coś możemy tutaj znaleźć. I think we deserve a rest. Myślę, że należy nam się odrobina odpoczynku. Tu coś mamy. Zaproszenie od Wogla. Drogi panie Holmes, czekam na pana w posiadłości Kurta Manciosa przy Turnquoise, naprzeciwko budynku opactwa w północnej części Grand Surrey. Proszę przybyć od razu, a jeśli pan nie jest w stanie, też proszę przyjść. Pański przyjaciel na zawsze, Vogel. P.S. Wysłałem panu odpowiedni strój, aby mógł pan uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Mam nadzieję, że pasuje. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. O, mamy kolejną sprawę. I to jest sprawa fabularna. Te dwie sprawy są poboczne. Okej, czyli może zajmiemy się sprawą fabularną. Zadania poboczne będę rozwiązywał, kiedy ukończę całą gierkę. I nie martwcie się, że nie będę mógł powrócić do gierki. W razie gdyby tak było, wczytam sobie jakiś poprzedni zapis, no i będę sobie te zadania wykonywał. Ogólnie Syberia 4 wychodzi 10 grudnia, myślałem, że 6 grudnia, tak więc mam jeszcze kilka dni przed sobą. Więc jeżeli w tygodniu udałoby mi się zakończyć wątek fabularny i będę miał jeszcze kilka dni do Syberii, to wtedy w tych dniach będą wychodziły misje poboczne. A tymczasem kontynuujmy. Zaproszenie od Vogla. Muszę wybrać sobie mapkę i znaleźć to miejsce w północnej części Grand Surrey. Aha, jeszcze jedno, odnośnie mojego wyboru w poprzednim odcinku. Czy wybrałem dobrze, czy źle? Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że wybierając mniejsze zło, a większe dobro, postąpiłem słusznie. Grand Surrey. Tutaj mamy opactwo w Cordonie, czyli to będzie gdzieś w tej okolicy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kościół Świętej Elżbiety. Skoro przy opactwie, to będzie gdzieś w tym miejscu. Ale nie mam szybkiej podróży, najszybciej mogę się przenieść do Legacy Theatre. I tak zrobię. Ale punkcik mam na mapce zaznaczony, więc nie powinno być problemu, żebyśmy dotarli tam szybko na miejsce. Jestem ciekaw, jakie pan Vogel będzie miał dla nas kolejne zadanie. I to chyba będzie tutaj. Welcome to the Mancios Mansion. Witam, witam. Czy mogę tak po prostu wejść sobie tutaj? Posiadłość Manciosa. I'm so sorry, but this is a costume party. Okej. Odznacz na mapie. Mamy zaproszenie pana Vogla. Ale ja bym się chciał przebrać. Książę Ciemności. Zwracaj uwagę otoczenia przy obijaniu przestępców. Czy to jest to nowe ubranko, które my dostaliśmy? Prawdopodobnie tak. Ale chyba mamy jeszcze jakąś maskę, z tego co pamiętam. Dobra. Przebierzemy przy okazji też Johna. Niech wygląda jakoś normalnie. O, maska na twarz. Normalna maska dla normalnych ludzi. Świetnie. Wyglądamy troszeczkę jak z tego horroru Zakonnica. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. No, John, wyglądasz normalnie jak człowiek. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right.
What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Pański przyjaciel na zawsze Vogel. Żółta prasa. John poprosił mnie, abym poszukał informacji, na podstawie których będzie on w stanie napisać artykuł obnażający skandale miejscowych elit. Okej. Włoski służący, przyjazny, recytuje Szekspira. Help me, please. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. You have such pretty hands. What can you do with them? A cóż to za niemoralna propozycja? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Go is it a guess? To wygląda, jakbyśmy znajdowali się w jakimś burdelu. Pełno rozebranych dziewczyn. Tutaj gościu w ogóle jakiś skrępowany, masakra. Tu coś mamy. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. To byłoby nierozważne. To nie ma sensu. My mind is my most valuable asset, and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Nie, będę jej potrzebować. Wolałbym próbkę do badań. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good.
And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Okej. Klucz do pokoju z ołtarzem. Klucz do pokoju z ołtarzem posiadłości Manchiosa. Zeznanie Vogla. Vogel dał mi klucz. Chce on, żebym pomówił z kimś o imieniu Fabio w pokoju z ołtarzem. Okej. Teoretycznie nie podoba mi się to miejsce. Jest pełne seksu, jakichś dziwnych rytuałów. Ale ja muszę znaleźć bibliotekę. Help me, please. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Wiem tyle, że na górę się nie dostanę. Can you satisfy my curiosity? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Szkoda, że każdy z służących ma takie same kwestie dialogowe. Trochę to nudne. Okej. Czy to jest John? Czy on siedzi między dwiema panienkami? Manchios had to enforce the masks after the scandal. Odkryj prawdę o skandalu dotyczącym ujawnienia tożsamości. Ktoś źle się poczuł. Zwolniony z pracy po incydencie. Przegrany zakład. Zbyt brzydki bez maski. Obrażona księżna. Ksiądz nie był zaproszony. Nie stać mnie, by iść na to przyjęcie. Niewierny pan młody. Kryzys polityczny. Dobra, coś poszło nie tak. Manchios had to enforce the masks. Nie stać mnie było iść na to przyjęcie. Ktoś źle się poczuł. Zwolniony z pracy po incydencie. Obrażona księżna. Zbyt brzydki bez maski. Przegrany zakład. Kryzys polityczny. Ksiądz nie był zaproszony. Niewierny pan młody. Okej. Żółta prasa. Ludzie rozmawiali o skandalu z poprzedniego przyjęcia. Weiss, gubernator Cowden, został przyłapany przez swoją przyszłą małżonkę, pruską księżną w towarzystwie młodych mężczyzn. Mimo iż małżeństwo to miało mieć charakter polityczny, uczucia księżnej były prawdziwe. Incydent ten doprowadził do politycznego kryzysu pomiędzy Cordoną z Prusami. Pomimo kilku głosów sprzeciwu, gubernator zwolnił ze stanowiska swojego protegowanego. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Zeznanie Vogla. Ludzie rozmawiali o skandalu z poprzedniego przyjęcia. Incydent ten doprowadził do politycznego kryzysu pomiędzy Cordoną a Prusami. Pomimo kilku głosów sprzeciwu, gubernator zwolnił ze stanowiska swojego protegowanego. Okej. Czyli prawdopodobnie gdzieś kogoś jeszcze będę mógł podsłuchać. Do you know what was here before Manchiosa's family bought it? Poznaj niepokojącą historię posiadłości. Tajemnicze zniknięcie. Ruiny. Dom przodków. Architekt okultysta. Aukcja. Drogie wino. Krąg magiczny. Poprzednim właścicielem obecnej posiadłości Manchiosów był architekt okultysta. Poświęcił on swoje życie wykonaniu potężnego rytuału zapisanego w zapomnianym tomie, ale zwykłe księgi magiczne okazały się do tego zbyt słabe. Dlatego właśnie zbudował on tę posiadłość. Bystre oko dostrzeże, że jej kształty odpowiadają pewnym magicznym symbolom, a niektóre ze ścian mają ubytki. Pewnego dnia architekt po prostu zniknął, na podłodze została tylko kubka popiołu. Być może jego rytuał w końcu się udał. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Wygrano zakład z Johnem, żółta prasa. Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack, despite being ethereal. John kogoś podgląda? I'm coming, Sherry.
Just give me another second. Czyli tak, żółtą prasę mamy wykonaną. Zeznanie Wogla. Wogl dał mi klucz, chce on, żebym pomówił z kimś o imieniu Fało w pokoju z ołtarzem. Klucz do pokoju z ołtarzem w posiadłości Manciosa. Tylko gdzie znajduje się ten pokój? Czy ktoś będzie w stanie mnie tam wpuścić? O, ja mogę się rozejrzeć jeszcze dalej. One of these books must open a secret passage. I know it. Dobra, tutaj mamy biblioteczkę. Więc obstawiam, że pokój Manciosa znajduje się gdzieś po lewej stronie. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Aha, doszło tutaj do morderstwa. My God. Was he here this whole time? Z kim mamy do czynienia? A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Ale dobrze, że dostał chociaż strzał w głowę. Przynajmniej był nieprzytomny, kiedy go mordowano. This crude tattoo partially covers a slave branding. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Okej, już myślałem, że Sherlock włoży ten sztylet z powrotem. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Czyli ktoś wiedział, gdzie idealnie ma wbić ten sztylet. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Okej. Gdzie znajdę jeszcze jakieś ślady? Są te dziwne różyczki. Może coś w uchu? Albo do ust mu może ktoś coś włożył. Jeszcze jeden dowód. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Fabio nie żył, gdy go znalazłem. Opis ofiary. Młody człowiek, w którego pierś wbito rytualny nóż, leży martwy na kamieniu w pokoju z ołtarzem. To Fabio. Wokół jego jest dużo rozlanej krwi. Pochodzi ona głównie z rany na jego klatce piersiowej. Skaleczenie na jego głowie wydaje się pochodzić od urazu tępym narzędziem. W lewej pięści ofiara ściska skrawek materiału. Fabio zmarł w tym miejscu. Symbol w kształcie robaka na brzuchu ofiary został najprawdopodobniej namalowany jej własną krwią. Ofiara próbowała zakryć znamię niewolniczym prymitywnym tatuażem. Tu też mamy jakiś symbol. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. No ciekawe. O! Ukryty tajny pokój. Ale zanim tam wejdę, jeszcze dokładnie się tutaj rozejrzę. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances.
My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. And pull yourself together, Werner. O, powiedz mi o takich nocach. What is it about these nights that you are so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Kim jest pan Manchios? Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Jak zostało znalezione ciało? How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were Filling time? waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Czy ofiara wydaje się znajoma? Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Chcę się dowiedzieć więcej na temat rytuału. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Czy pokój był otwarty? When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Policja o niczym nie wie? The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights.
How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Okej, czyli Fabio już tutaj nie żył. Kiedy pan Vogel przyszedł za pierwszym razem, drzwi były zamknięte od środka. Prawdopodobnie wtedy doszło do tego rytuału. Opis ofiary. Klucz do pokoju z ołtarzem. Ale my znajdujemy się teraz w tym pokoju. Co mamy w Pałacu Pamięci? Okoliczności śmierci Fabio. Fabio ma w sercu złoty sztylet rytualny, magiczny znak na brzuchu, a na ścianach jego krwią namalowano symbole. Fabio umarł na ołtarzu. Przyczyną śmierci Fabio było wbicie sztyletu w serce. Fabio padł ofiarą mordu rytualnego. Fabio został złożony w ofierze na ołtarzu podczas rytuału okultystycznego. Ale to wciąż za mało informacji. Tu też mamy jakiś pokój. Być może w tym miejscu znajdę jakieś wskazówki. Okej. Są cygara. Enough cigars to burn down the entire mansion. Ślady krwi. An open wound spoiled the carpet. Why don't people tidy up after themselves? Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Ktoś tu był. Palił cygaro. Chciał się napić wina. Okej. John. Przebieralnia. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Palarnia. W tym pokoju goście mogli palić w spokoju i prywatnej atmosferze. Na dywanie widać krople krwi, na podłożu leżała poplamiona krwią butelka wina. W tym pokoju przechowywane są różne dekoracje, kostiumy oraz elementy scenografii. Ktoś niedawno użył tutaj dzbanu z wodą, w odpływie widać ślady zmytej krwi. Zeznanie Vogla. Vogel twierdzi, że Fabio był artystą estradowym, pracował zabawiając bogatych gości. Matissa to koleżanka Fabio po fachu, pracowała razem z nim. Może będziemy mogli ją znaleźć i z nią porozmawiać. Być może to ona go zabiła. Rytualny sztylet, okej. Ale jeszcze będę musiał rozejrzeć się w palarni, zbadać wszystkie dowody. Identical to the robes the guests are wearing. Dobra. Props, decorations, and tools for a more detailed set. This is a different ritual. Scenariusz rytuału. Znalazłem scenariusz swego rodzaju rytuału z komentarzem dopisanym na początku. Jego treść. Przeczytaj i przećwicz ten obrzęd. Manchios. Naga kobieta leży na ołtarzu na łożu z kwiecia. Symbolizuje ona matkę Gaję. Ten, kto prowadzi rytuał, naciera jej ciało olejkami, aby obudzić jej wewnętrzną płodność. Uczestnicy powinni w tym momencie rozpocząć śpiewy i wezwać mężczyznę, który zapewni matce Gai przyjemność. Następnie człowiek, który symbolizować będzie zasadę życia, może podejść i rozpocząć z nią stosunek płciowy. Czyli potwierdza się to zeznaniami pana Vogela, że tak to miało wyglądać. Liścik od Manchiosa. Matisto, nie ignoruj gości, przestań ich zanudzać. Nie chcą słuchać o twoich głupotach, chcą czuć się pięknie oraz czuć jak szczodrze jesteś w stanie ich traktować. Jesteś tu po to, aby zapewniać przyjemność i celebrować życie.
Pamiętaj, każdy z gości sporo zapłaci, aby z tobą być. Mancios. How can anyone accept such behaviour? A useful tool for a disguise arsenal. Ogólnie to nie podoba mi się to miejsce. Jeden wielki burdel. Mamy kolejny klucz. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Okej. The key is similar to the one that Vogel gave me. Czyli może Fabio miał klucz, dostał się tutaj, klucz znajdował się w zamku, a klucz był włożony tylko i wyłącznie dlatego, bo Fabio nie chciał, żeby ktokolwiek mu przeszkadzał, ktokolwiek tutaj przychodził. Would you recognise me in one of these? I suppose not. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. A może Mancios tutaj był? Z Fabio się zabawiał. No tak, skoro klucz tutaj leży, a to jest posiadłość Manciosa, to dziwne by było, gdyby Mancios nie miał klucza zapasowego. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Chyba nic już w tym pomieszczeniu nie będziemy mieli do badania. A tak, przejdźmy z powrotem do palarni. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. Okej. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Być może będę w stanie wydedukować, co się stało. Spróbujmy. Drzwi wejściowe. Ktoś zaklucza drzwi od środka. Wydaje mi się, że zrobił to celowo. Okej. Dostał w głowę butelką, stąd ślady na głowie, stracił przytomność. Ale butelka nie była rozbita. A tu wychodzi, że ktoś go dźgnął sztyletem. Wydaje mi się, że sztylet ktoś mu wbił, kiedy był już na stole. Mógł go ciągnąć, faktycznie. Oparł się tutaj. Tu też mamy ślady krwi, okej. I tu też są ślady krwi. Czyli Mancios mu otworzył. Spróbujmy w ten sposób. Okej, tu też mogę dalej iść i obadać dowody. Ktoś mógł tutaj zostawić ubranie. Ubranie od krwi. Wylać dzban. Albo przemyć ręce. Dobra. Spróbujmy. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room.
Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Znalazłem kilka kropel krwi, okej. Jeden z gości mógł zabrać stąd szatę. Liścik od Manciosa. Co możemy tutaj wydedukować? Fabio został zaatakowany w pokoju obok. Fabio został zaatakowany w palarni, a następnie zaciągnięty do pokoju z ołtarzem. Pokój z ołtarzem był zamknięty i otwarty. Pokój z ołtarzem został najpierw zamknięty na klucz, a potem otwarty, gdy Werner Vogel próbował doń wejść po raz drugi. Mordercy wystarczyło czasu, aby się umyć po zamordowaniu Fabio. Klucz Fabio pozostał nienaruszony. Klucz Fabio nadal znajduje się na stoliku przygotowywanym dla artystów. Fabio ma w sercu złoty sztylet rytualny, magiczny znak na brzuchu, a na ścianie jego krwią namalowane symbole. Fabio padł ofiarą mordu rytualnego. Fabio został złożony w ofierze na ołtarzu podczas rytuału okultystycznego. Rytuał był jedynie przykrywką. Rytuał został upozorowany, stanowił on jedynie przykrywkę dla prawdziwego motywu morderstwa. Na razie do żadnego innego morderstwa tutaj nie doszło, więc tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co mogło być powodem jego śmierci. Morderca miał klucz do pokoju z ołtarzem. Morderca był w posiadaniu klucza do pokoju z ołtarzem. Zamknął drzwi na klucz. Okej. Tego z tym nie mogę połączyć. Klucz mordercy. To jasne, że morderca miał własny klucz. Jeśli dowiem się, kto miał klucz do pokoju z ołtarzem, znacznie zaciśnie obszar poszukiwań podejrzanych. Przedstaw dowody. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Mancios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Okej. Wygląd karta Manciosa. Kart Mancios będzie pewnie wiedział, kto ma klucz do pokoju z ołtarzem. Vogel powiedział mi, że widział gospodarza w holu. Mężczyzna ten ma na sobie maskę ze złotymi gwiazdami i prawdopodobnie jest zdenerwowany z powodu sytuacji ze znalezieniem ciała. Chodźmy zatem go poszukać i z nim porozmawiać. Maska ze złotymi gwiazdami. Znajdujemy się w głównym holu. Czy to jest pan? Pan nie ma złotych gwiazd. A może pan? Let me see that stallion up close. Tajemniczy arystokrata, przyjazny. Unika płacenia podatków. Tajemniczy arystokrata. Ale nie widzę, żeby miał złote gwiazdy.
Grecki artysta. Oh, I heard the finale will be splendid. Kurt Manchios, I presume? I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Proszę opowiedzieć o Fabio. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. Kto miał dostęp do ołtarza? I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. Gdzie znajdę Santosa I Matistę? I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologise for the inconvenience, Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? Znał pan moją matkę? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Musi mi pan pomóc. You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect?
If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Słuchajcie, moi drodzy, muszę kończyć ten odcineczek, dostałem właśnie telefon, że jest wypadek, no i niestety nie mogę w tej chwili kontynuować. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę, hej!